Cześć, mam na imię Łukasz i w kilka kolejnych minut przybliżę Wam typ trasy, który nazwaliśmy grywalizacja. Pokażę Wam tutaj samo narzędzie oraz kilka sposobów jego wykorzystania. Oczywiście jestem przekonany, że Wasza inwencja zaskoczy nie tylko mnie, ale przede wszystkim turystów, dla których będzie to świetna zabawa. Zaczynajmy więc. Wchodzimy na stronę GuideView, logujemy się jako przewodnik. Wybieramy Dodaj trasę, a następnie rodzaj grywalizacja. Pojawi nam się taki ekran, który w kolejnych krokach sprawi, że dodamy naszą pierwszą trasę. Pozwolicie, że tutaj wypisałem już te podstawowe elementy, aby sprawniej przez to przejść. W pierwszym kroku powinniśmy scharakteryzować naszą trasę, a więc wskazać jej nazwę. Powinniśmy wskazać możliwie dobry opis, który z jednej strony będzie wskazywał, czego dany turysta może się spodziewać, ale z drugiej strony, co równie istotne, powinien mieć ten taki element marketingowy, który zachęci danego turystę do zakupu naszej trasy. Oczywiście powinniśmy się przedstawić po to, aby turysta mógł sobie uświadomić albo wyobrazić, kim jest twórca tej trasy. Czy jest to rodzic robiący tą trasę dla swojego dziecka, czy być może jest to profesjonalny przewodnik. Wskazujemy kraj, gdzie dana zabawa będzie miała miejsce oraz dane miasto. Jeżeli posiadamy filmik na YouTubie przedstawiający nas lub promujący trasę, oczywiście koniecznie go tutaj dodajmy. Jeżeli korzystamy natomiast z jakichś źródeł, do których nie mamy praw autorskich, oczywiście powinniśmy je wskazać. Wybieramy zdjęcie tytułowe, wybieramy język oraz zaznaczamy, w jakich kategoriach nasza trasa powinna się pojawiać w filtrach. W tym wypadku jest to trasa rodzinna i możemy wskazać również sportowa. Wybieramy czas, jak długo nasza zabawa potrwa oraz jaka jest jej długość i ile kilometrów trzeba przejść. W tym wypadku jest to 3,5 kilometra. W kroku drugim zaczynamy dodawać poszczególne atrakcje. W tym wypadku przygotowałem dla Was 5 punktów. Te punkty są ze sobą niezwiązane. Te zadania nie są powiązane w sposób jakikolwiek logiczny, natomiast zachęcam Was mocno do tego, abyście uplasowali te pytania w jakiejś takiej logicznej historii, całości, która wciągnie turystę w zabawę. W tym wypadku zadania są, nazwy tych zadań są po prostu, brzmią jako pytanie pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej. W pierwszym pytaniu konieczne jest podanie lokalizacji po to, abyśmy wszyscy wystartowali z tego samego punktu. Dodajemy za każdym razem plik audio, który właśnie będzie opowieścią, wprowadzeniem i zadaniem pytania turyście oraz transkrypcję tegoż pliku audio. Możemy dodać jedno lub kilka zdjęć. Mamy też opcję wskazania daty startu zdjęcia. Po to, jeżeli chcemy dodać kilka zdjęć, które sekwencyjnie będzie pojawiało się w trakcie trwania pliku audio, możemy wskazać, w której dokładnie sekundzie czy minucie to zdjęcie powinno się pojawić. Następnie zadajemy pytanie. W tym wypadku ten rodzaj pytania ma na celu z jednej strony zachęcić młodzież czy dzieci do tego, aby zwiedzały, ale również potrenowały spostrzegawczość. Jaka data widnieje nad bramą wejściową do twierdzy? Wskazujemy od 2 do 4 odpowiedzi, w tym wypadku są to daty, wskazujemy poprawną odpowiedź i możemy również skorzystać z podpowiedzi. Z założenia podpowiedź ma być elementem, który pozwoli danemu turyście czy graczowi przejść do kolejnego punktu, jeżeli zupełnie nie wie, jaka odpowiedź jest poprawna. Zobaczmy, co kryje się w punkcie drugim. Oczywiście za każdym razem ponawiamy dodawanie poszczególnych tych elementów, natomiast w tym wypadku lokalizacja nie jest potrzebna, ponieważ zadanie z jednej strony ma charakter edukacyjny, ponieważ polega na znalezieniu odpowiedniej planszy
w tym wypadku jest to obieg wody w przyrodzie, ale również ma tą wartość gry terenowej, ponieważ trzeba ją odszukać w parku. Pytanie brzmi, kto jest autorem plakatu Obieg wody w przyrodzie? Wskazujemy odpowiedzi oraz poprawną odpowiedź. Możemy również wskazać podpowiedź. Plansza zlokalizowana jest w północnej części parku. Jeżeli mamy dodany punkt, przechodzimy do kolejnego. Grywalizacja to również zadania sportowe. W tym wypadku wskazujemy miejsce, gdzie ma się ono odbyć. Robimy oczywiście opis słowny oraz transkrypcję, dodajemy odpowiednie zdjęcie i zadanie brzmi: wdrap się na niebieskie krzesło. Dla młodzieży najmłodszej nie będzie to sprawa prosta. W tym wypadku odpowiedzią jest potwierdzenie, że zadanie udało się wykonać i zostaje przyznany komplet punktów, lub też przyznanie się do tego, że zadanie nie udało się wykonać. Oczywiście tutaj podpowiedź nie ma większego waloru pomocy. Trzeba po prostu to zadanie wykonać fizycznie. Pytanie czwarte może być takim rodzajem przerywniku w mile spędzanym czasie z rodziną. W tym wypadku mamy zadanie polegające na tym, aby odnaleźć odpowiednią restaurację i zamówić gofra o dokładnie takim składzie, jaki będzie przedstawiony na zdjęciu. Podajemy wskazane odpowiedzi oraz wskazujemy poprawną odpowiedź. Możemy również podpowiedzieć graczowi, że restauracja znajduje się przy molo w Brzeźnie. Innym rodzajem pytań, z których warto korzystać, są to tak naprawdę zadania, quizy, pytania czy testy. W tym wypadku może to być również rebus. Pytanie jest: odgadnij hasło. Wskazujemy na zdjęciu dany rebus i wskazujemy 4 możliwe odpowiedzi z opcją podpowiedzi: hasło to polskie przysłowie. Każda gra musi zakończyć się jakimś podsumowaniem czy też zakończeniem. Może to być krótkie podziękowanie za udział w wspólnej zabawie, ale łatwo sobie wyobrazić, że cała gra jest oparta o to, żeby z każdym pytaniem odkrywać poszczególne części mapy, które na koniec doprowadzą naszych milusińskich do miejsca, w którym schowaliśmy dla nich jakąś słodką niespodziankę. W tym wypadku oczywiście nie zadajemy już żadnego pytania, ponieważ jest to zakończenie. Natomiast klikamy przycisk wykonaj, który przeniesie nas do punktu 3. W tym wypadku pozostaje nam wycenić naszą trasę. W tym wypadku wskazuję, że jest to 20 zł i nie chcę korzystać z systemu poleceń. Zatwierdzamy cenę. Widzimy tu podsumowanie tej trasy. Jeszcze raz możemy zweryfikować, czy wszystkie elementy się zgadzają. Jeżeli nie, możemy cofnąć się do kroku i zmodyfikować dany punkt. Jeżeli wszystko się zgadza, wysyłamy trasę do weryfikacji. Oczywiście trzeba potwierdzić, że to my jesteśmy autorem danej trasy i mamy do niej prawa. W tym elemencie zobaczymy wszystkie dodane przez nas trasy, które możemy jeszcze raz przeglądać lub usuwać. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.